Hejka wszystkim! Dzisiejszy filmik to będzie filmik o wyprawce dla niemowlaka, czyli wszystko, co potrzebujesz dla takiego małego dzidziusia, powiedzmy od 0 do 6 miesięcy, bo później niektóre rzeczy mogą się zmienić. To może być nawet oddzielny filmik, co potrzebujesz później dla takiego starszego dziecka. To są rzeczy, które mi się przydały i uważam, że są potrzebne. Wiadomo, że są różne opinie, ale mam nadzieję, że komuś pomogę takim filmikiem. Podzielę tą wyprawkę na kategorie. Pierwsza kategoria to spanie. Pierwsza rzecz nie zaskoczy nikogo, jest to łóżeczko. Jak łóżeczko to oczywiście materac. Ja wybrałam taki materac najbardziej popularny na rynku. Wiem, że przynajmniej tutaj w Stanach ja jako przyszła mama dostawałam wiele reklam na temat materacy i wyświetlała mi się często taka reklama o materac, przez który da się oddychać, więc twoje dziecko się nie udusi. Więc chciałam tylko powiedzieć, że uważajcie na takie reklamy. To jest tylko taka kampania trochę, żeby straszyć młode mamy, bo jeśli kupisz inny materac, to twoje dziecko się udusi. Więc nie dajcie się zwariować. Ja wybrałam po prostu taki najbardziej popularny na rynku, sprawdzony, ma dużo opinii i jestem zadowolona bardzo. Kolejna rzecz to oczywiście prześcieradła. Jedyne, na co zwracałam uwagę, to to, żeby były w 100% z bawełny. Nie kupujcie takich z poliestru, bo wydaje mi się, że nieprzyjemnie się na takim śpi. Kolejne rzeczy to wszelkiego rodzaju śpiworki, otulacze. Tutaj zależy od dziecka, niektóre lubią takie zwykłe, na przykład my mieliśmy na początku takie bardzo proste z zamkami. Są ok. Czasami jednak nasza córeczka się wygrzebywała z tego, jak rączkami jakoś wychodziła. Więc mieliśmy też taki, który jest na rzepy. Wiem, że niektórzy nie lubią takiego zamykania na rzepę, ponieważ jest to bardzo głośne, jak się otwiera. Szczerze, aż tak mi to nie przeszkadzało. Tym bardziej, że tutaj jest też podwójny zamek, więc można od dołu otworzyć i na przykład zmienić pieluchę, więc ogólnie polecam taką rzecz mieć. Jeżeli chcecie coś innego do otulania dziecka, to ja też polecam takie zwykłe pieluszki. Wiem, że tutaj w szpitalu pielęgniarki pokazują, jak to się robi. Mi później też ktoś inny to pokazał i to też bardzo pomogło naszej córce w ogóle w spaniu, ponieważ nie wiem, czy wiecie, ale dzieci mają taki odruch, jak na przykład odkładasz je do łóżeczka, to one mają taki odruch, że spadają, tak machają rękami nagle i to je bardzo przebudza, więc dlatego też się otula dzieci tak dosyć ciasno, żeby nie miały tego odruchu i żeby się nie przebudzały przy włożeniu do łóżeczka czy podczas spania w ogóle. Więc naprawdę polecam też naukę, jak otulać dziecko nawet taką zwykłą pieluszką. I kolejna rzecz, jeśli chodzi o spanie, to jest to taka dostawka do łóżka lub taka kołyska. Mogę tutaj dać przebitkę, jak nasza wygląda. My jej używaliśmy 2 miesiące, więc to jest dosyć krótko, aczkolwiek wiem, że niektórzy używają jej przez 6 miesięcy lub dłużej. Mimo że używaliśmy jej dosyć krótko, to i tak bym polecała mieć, jeżeli nie macie łóżeczka w waszej sypialni, to warto mieć jakąś taką dostawkę. Szczególnie na początku jest to dosyć ważne, żeby mieć po prostu stały dostęp do tego dziecka. Kolejna rzecz, którą polecam, to są zasłony przyciemniające. My używamy ich na każdą drzemkę i w nocy. Kolejną rzecz, którą polecam, to jest jakaś maszyna z szumem. Osobiście nie kupiłabym na przykład szumisia, bo widziałam, że ktoś używał takiego szumisia zaraz przy uchu dziecka. Nie wiem, jakoś mi się to nie podoba, żeby taki szum był zaraz przy uchu dziecka, więc raczej jeżeli macie taką maszynę, to połóżcie ją gdzieś tam koło drzwi albo z daleka od łóżeczka. Więc my tak właśnie robimy. Naprawdę wystarczy jakieś tanie urządzenie z szumem. Nasze ma jeszcze taką lampkę nocną i da się zmienić kolory, więc to jest też bardzo fajne i też polecam mieć taką lampkę nocną, po prostu na przykład do karmień nocnych, do przebierania w nocy, tak żebyście nie musiały włączać światła. I ostatnia rzecz, którą polecam w tej kategorii, to jest monitor dla niemowląt, tak zwana niania elektroniczna. My kupiliśmy taką zwykłą, nie na Wi-Fi, tylko na sygnał radiowy.
i dobrze nam się sprawdza. Wiem, że teraz jest dużo różnych takich urządzeń na rynku, niektóre nawet monitorują oddech dziecka, więc tutaj zależy od Waszych priorytetów, czy warto przepłacać, czy nie warto. My stwierdziliśmy, że taka zwykła nam wystarczy. Kolejna kategoria to kategoria jedzenie i tutaj pierwsza rzecz to są butelki i tu nieważne, czy karmisz piersią, czy nie karmisz piersią, butelki zawsze dobrze mieć, szczególnie na początku, bo nie wiesz kiedy, czy na przykład będziesz miała wystarczająco pokarmu lub czy Twoje dziecko będzie dobrze ssało lub czy będzie miała w ogóle siłę, żeby ssać, bo na przykład nasza córka urodziła się troszkę wcześniej i przez to była raczej słaba i musieliśmy ją dokarmiać butelką. Ja odciągałam pokarm i dawałam jej w butelce i od razu wtedy zaczęła przybierać na wadze. Więc tak, nie wiadomo, w każdym razie butelki dobrze mieć. My kupiliśmy takie szklane doktora Brauna. I w tej kategorii te wszystkie gadżety trochę zależą od Was, bo jeżeli na przykład zamierzacie karmić dziecko wyłącznie mlekiem modyfikowanym, no to bym się wtedy zastanowiła, czy nie przydałby Wam się taki specjalny gadżet na przykład do podgrzewania mleka albo do czyszczenia tych wszystkich części. Natomiast jeżeli planujecie raczej karmić piersią, to na początek nie kupowałabym takich rzeczy, bo to zajmuje dużo miejsca w kuchni, na blacie, a przecież można takie części myć ręcznie, a do podgrzewania mleka wystarczy na przykład szklanka z gorącą wodą, wkładasz tam butelkę i tak się mleko podgrzewa. Kolejna rzecz w tej kategorii to są takie ściereczki do odbijania. My kupiliśmy ich z 5 lub z 10 i w sumie polecam taką ilość zakupić, ponieważ możesz je rozstawić po całym domu i one się zawsze przydają do czegoś. Jeżeli macie dziecko z refluksem, to może takie są troszkę za małe. Wtedy bym polecała używanie takich pieluszek do odbijania. W ogóle takich pieluszek to polecam mieć też tak z minimum 5 według mnie, ponieważ one są takie wielofunkcyjne i do otulania, i do wycierania czegoś, i do odbijania, więc na pewno zaopatrzcie się w takie pieluszki. Kolejna kategoria to będzie kategoria higiena i tutaj pierwszą rzecz, którą polecam, to jest oczywiście przewijak. Wiem, że niektórzy przewijają dzieci na podłodze lub na łóżku, natomiast według mnie dobrze mieć takie oddzielne miejsce, gdzie przewijacie dziecko i ja osobiście polecam mieć taki przewijak na komodzie, nie kupować oddzielnego mebla, tylko po prostu użyć komody na przykład z ubrankami i na górze mieć przewijak. Wiem, że na Instagramie można znaleźć takie estetyczne mamy, które mają piękne przewijaki, zrobione chyba z takiego silikonu. One się prezentują super, ale według mnie są bardzo niepraktyczne, ponieważ po pierwsze ten materiał jest dosyć taki twardy, po drugie jest on zimny, więc nie wyobrażam sobie kładzenia takiego dziecka na taką zimną powierzchnię, a po trzecie jak przebieracie dziecko, to często tak się zdarza, że zdejmujecie pampersa, a one wtedy akurat robią siku, więc bez żadnego materiału na tym przewijaku to wszystko się rozleje po całej powierzchni. Kolejna rzecz to jest taka podstawa, czyli pampersy. Co do pampersów, jedyne co mogę powiedzieć to używajcie tego samego typu naraz, czyli na przykład nie zmieniajcie, że raz założycie taki, a raz inny, bo później jeżeli pojawi się jakieś uczulenie, to nie będziecie wiedziały od jakiej marki to się wzięło. A jeśli chodzi o marki, to jest totalnie Wasz wybór, zobaczycie co Wam się sprawdzi. Jeżeli mówimy o pampersach, to oczywiście warto wspomnieć o jakichś chusteczkach. Wiem, że wiele osób używa mokrych chusteczek i chyba w Stanach to jest najbardziej popularne. Ja staram się nie używać mokrych chusteczek. Zamiast tego kupiliśmy taką pakę takich ściereczek z mikrofibry. W tej paczce chyba było ich z 50 lub 60 i po prostu używamy zwykłej wody. I to nam się bardzo dobrze sprawdziło, ponieważ za każdym razem jak używałam takich mokrych chusteczek, to nagle pojawiała się wysypka lub jakieś zaczerwienienie, więc tym bardziej nie chcę używać takich chusteczek do tak wrażliwych miejsc, więc ja polecam bardzo kupić pakę takich ściereczek z mikrofibry. Wiem, że niektóre dziewczyny też używają jednorazowych wacików, ale wydaje mi się, że to jest bardziej eko. I ostatnia rzecz, przy przewijaniu dziecka my używaliśmy takiego krem do odparzeń. Ja osobiście bym nie używała pudrów, głównie ze względu na ich skład i w ogóle one już nie są polecane, więc taki krem do odparzeń wystarczy.
Kolejna rzecz w tej kategorii to są rzeczy do kąpieli. My na początku kupiliśmy taką wanienkę, tutaj mam zdjęcie, nie wiem czy jest taka też w Polsce, ale nie polecam jej. Ona starcza tylko tak do 6 miesiąca, później już takie maluchy z niej wyrastają i trzeba kupić coś innego. Więc polecam kupno takiej zwykłej wanienki z korkiem. Są też takie wanienki, które mają od razu wkład dla niemowląt, a później to można usunąć i takie bym polecała najbardziej. I ostatnia rzecz, jeśli chodzi o kąpiel, to oczywiście żel do mycia i szampon. Najlepiej kupić jakieś takie hypoalergiczne, bez żadnych zapachów, żeby w razie czego nie uczulać dziecka. Kolejna rzecz to jest rzecz, bez której w ogóle nie wyobrażam sobie żyć z takim maluszkiem. To jest aspirator do nosa. Wiem, że są różne typy. My na początku mieliśmy taki aspirator, taki manualny z Fridy, dam tutaj zdjęcie. I on był ok, ale żeby z niego dobrze korzystać, to trzeba mieć naprawdę niezłe płuca, więc mi było trochę ciężko z niego korzystać i dlatego później kupiliśmy taki elektryczny aspirator do nosa i używamy go do dzisiaj. I oczywiście w parze z tym idzie woda morska. I kolejna rzecz, którą będziecie potrzebować, to jest obcinaczka do paznokci lub jakieś nożyczki do paznokci. Wiem, że tutaj wiele dziewczyn poleca takie elektryczne pilniczki i my owszem mieliśmy taki przyrząd, aczkolwiek nie sprawdził się u nas jakoś dobrze. I ostatnia rzecz w tej kategorii, którą postanowiłam uwzględnić, to są kropelki z witaminką D, jeżeli karmicie piersią. Jeżeli nie, to wydaje mi się, że nie jest to potrzebne, ponieważ jest ona dodawana do formuły, ale jeżeli karmicie piersią, witaminka D musi być. Kolejna kategoria to kategoria zabawa i tutaj polecam maty edukacyjne. My mieliśmy dwie. Dam tutaj zdjęcie, jak wyglądały. Nam się bardzo dobrze sprawdziła ta, która ma boki tak podniesione, ponieważ takie małe dziecko, ono zawsze się tak patrzy w bok i to było fajne, że to dziecko może się na coś tam patrzeć. Wiem, że są takie bardzo, bardzo drogie maty na rynku, ja bym nie przepłacała. Kolejna rzecz to jest bujak. My osobiście nie kupowaliśmy bujaka, aczkolwiek pożyczyliśmy od znajomych i nam się dobrze sprawdził, więc myślę, że przy kolejnym dziecku będziemy kupować własny. Czasami dzieci już mają po prostu dość bycia na podłodze czy na macie, więc fajnie mieć jakieś inne miejsce, gdzie można odłożyć dziecko. Jeśli chodzi o zabawki, ja wiem, że wiele osób mówi, że nie ma co kupować żadnych zabawek i ogólnie się z tym zgadzam, aczkolwiek są takie zabawki, które naprawdę warto kupić, na przykład takie gryzaki, szczególnie jak dzieci mają taką fazę, że wszystko wkładają do buzi, to taki gryzak jest super rozwiązaniem, więc ja uważam, że fajnie mieć kilka jakichś małych zabawek. Kolejna rzecz, o której chciałam wspomnieć, to jest chusta i uważam, że absolutnie warto nauczyć się chustowania dziecka. Na internecie jest mnóstwo filmików, jak to robić dobrze i nie jest to aż tak skomplikowane, jak wiele osób myśli. Wystarczy spróbować raz czy dwa i nauczycie się bez problemu. I nawet jeżeli Ci się wydaje, że będziesz dusiła dziecko bez problemu na rękach, że to nie jest dla Ciebie jakiś problem, uwierz mi, że jeśli trzymasz dziecko w chuście, od razu tutaj Ci odchodzi taka presja na plecy, jest o wiele lepiej i zresztą masz dwie ręce wolne, więc możesz robić cokolwiek chcesz w domu, a Twoje dziecko jest przy Tobie i nie płacze, często zasypia, więc jest to super, super opcja. Jeśli chodzi o ubranka, to oczywiście co się najbardziej przydaje, to są pajacyki, najlepiej takie z zamkiem i najlepiej, żeby jeszcze miały podwójny zamek, czyli otwiera się od dołu i od góry. Jeżeli nie macie takich, bo na przykład dostaliście ubrania po kimś, to nie ma problemu, dajcie sobie radę z snapami również. Ja też takie miałam i jakoś dałam radę. Kolejna rzecz to są oczywiście bodziaki. Wiem, że teraz są takie zapinane na kopertę, że nie trzeba nawet przez głowę dziecku ich przekładać. Ja nie miałam takich i jakoś sobie dałam radę. Pamiętajcie, że możecie też zakładać te bodziaki przez nogi i też zdejmować je przez nogi. Nie musicie zdejmować ich przez głowę. Ja tak robiłam do 6 miesiąca i tak mi było najwygodniej. I jeżeli macie takie zimowe dziecko, to myślę, że warto zakupić taki kombinezonik na zimę. Ostatnia rzecz, jeśli chodzi o ubranka, która jest taka kontrowersyjna, nie wiem dlaczego, to są skarpetki i czapeczki. Ja uważam, że skarpetki należy kupić, mieć może z kilka tych par i najlepiej kupić od razu takie z antypoślizgiem, żebyście też miały na później, ponieważ jak już dziecko zacznie raczkować i wstawać, no to wtedy też się przydadzą takie skarpetki.
Co do czapeczek, to myślę, że 1-2 starczą dla takich maluszków, ale też zależy, jeśli na przykład urodziłyście dziecko w zimę, to myślę, że warto mieć jedną chociaż taką cieplejszą czapkę. Kolejna kategoria to jest kategoria podróż i tutaj głównie mi chodziło o fotelik do samochodu. My mieliśmy taki z bazą, który da się wklikiwać do bazy i odklikiwać i na przykład wklikiwać do wózka. To jest bardzo wygodne, więc ja polecam. Przy wyborze fotelika ja kierowałam się wagą tego fotelika, bo nie wyobrażam sobie, żeby mieć i ciężki fotelik i jeszcze dziecko do tego, więc ja polecam raczej takie lekkie foteliki, żeby Wam też było łatwiej. Kolejna rzecz, jeśli chodzi o samochód, to jest kamerka. Wiem, że wiele osób stosuje takie lusterka do samochodu, które się instaluje tam na tylnym siedzeniu i wtedy widać w lusterku dziecko. Mój mąż ma takie lusterko w samochodzie i jest to ok, aczkolwiek jeżeli na przykład jeździcie w nocy, czy tam wieczorem, kiedy jest ciemno, no to tego dziecka już nie widać w takim lusterku. Dlatego ja osobiście polecam taką kamerkę, koszt tej kamerki jest taki sam jak takiego lusterka, nie wiem dlaczego, ale cena jest dosłownie taka sama, a jednak kamerka ma więcej sensu, ponieważ w nocy nadal widzicie dziecko bez problemu. I ostatnia rzecz, o której chciałam wspomnieć, to oczywiście wózek. I tutaj też zależy od Waszego stylu życia. Wiem, że te wózki są bardzo różne. My wybraliśmy taki 2 w 1, który miał gondolę i też takie normalne siedzenie, plus oczywiście fotelik do samochodu też dało się wklikiwać w ten wózek, więc nam się taki wózek sprawdził, jesteśmy bardzo zadowoleni. Ok, więc to by było na tyle, jeśli chodzi o wyprawkę dla niemowlaka. Oczywiście skupiłam się w tym filmiku na rzeczach dla dziecka, a nie dla mamy. To by był w ogóle oddzielny filmik z rzeczami dla mamy. Dajcie znać w komentarzu, czy może o czymś zapomniałam, lub dajcie znać, co Wam się przydało w tych pierwszych miesiącach z dzieckiem. Myślę, że to będzie fajna, przydatna informacja dla innych mam. Ok, więc to było na tyle. Widzimy się w kolejnym filmiku. Bye!